Także proszę Państwa, kolejny projekt Antarktyda. Jest ona nam potrzebna z paru powodów. Pierwszy powód: pingwiny cesarskie. Pierwsze spotkanie z pingwinami. Chodźcie za mną. Ale śmieszne. Śmieszne jesteście, kochane pingwinki. Największe pingwiny na świecie, które występują tylko na Antarktydzie. Jestem twoim tatą. Strasznie śmieszne są te zwierzęta. Pingwin to fajny ptak! Drugim powodem będzie Last Ski Degree na biegun południowy. Jest. Tam jest południe i idziemy. Po drodze prawie, że nic się nie zmienia. Ktoś ci wkręca, że ty na biegun idziesz, nie? Spokojnie, nie poddawaj się, wiesz, jeszcze 3 dni i będziesz. Wiesz sobie, jaki biegun, nie? Kurde, przecież to jest w ogóle jakiś Matrix. We're getting ready to ski to the South Pole today. Hey! Oraz ostatnia wyprawa. Wyprawa na Mount Vinson. Najwyższy szczyt Antarktydy. Dochodzimy na szczyt! Mount Vinson! Jest on potrzebny do zdobycia korony Ziemi, czyli 7 najwyższych szczytów znajdujących się na 7 kontynentach. I rozmowa całkiem mocna. O, spektakular! Hey. Hey? Hey. That's what I'm hoping for. The captain has the last word. Jest to najbardziej wysunięty na południe punkt Chile. To właśnie stąd wyruszy nasz samolot na Antarktydę. Poczułem takie motylki w brzuszku, poczułem takie burczenie, aczkolwiek niespowodowane głodem. Całkowicie nowe środowisko, nie znałem tam nikogo, będzie to dla mnie naprawdę długa wyprawa. Wyruszam na 30, a może i dłużej, a może i więcej dni, które spędzę na Antarktydzie. Proszę Państwa, w ogóle zobaczcie, kogo spotkaliśmy. Zamawiał pan żurek? Oczywiście, że tak. Ale nie masz rzeczy na żurek. No nie mam! Mam kabanosy z dzika i z jelenia. Kiełbaska z Polski, z jelenia, z domku. To by Kubuś był zadowolony, miał siły Tak. pod górę zapierdzielać. Patrzcie, mamy tutaj przyjaciela z Everestu. Witamy, pozdrawiamy. Który zrobił mi tak naprawdę niespodziankę, bo nawet się go nie spodziewałem. Jagniaki całe asadziki wiszą sobie i się kręcą na ogniu. Dobrze. Będą pyszniutkie. Również leci na Antarktydę, również będzie zdobywał Mount Vinson, ale będzie on robił to w pierwszym turnusie. Kiedy ja jeszcze będę sobie spokojnie oglądał przepiękne pingwinki, on już będzie się męczył na Mount Vinson. Szkoda, bo to jest dla mojej chrześnicy, znaczy O proszę. Dobrze, dobrze. Po prostu dodało mi to trochę otuchy. Przepiękna księżniczka. Kto namalował? To też jest takie fajne uczucie, że są osoby z twojej narodowości, nie jesteś sam. Zdroweńko. Zdróweczko. Pisco sour za chilijskie spotkanie i za udaną wyprawę. Za udaną wyprawę, tak. I za kilka pingwinów. Tak. Zdrówko. But what we do want to do in the morning, roughly, is do gear checks. With I've done Asher already, so just you guys and Kuba. Also, an ALE person wants to come for your penguin specific for some unknown reason because it's all the same clothes. So I don't know. He's gonna check whether you have a penguin suit, you know. Yeah. I have a penguin suit. He does have a penguin. Oh, okay. That was supposed to be a joke, but okay. Ale zajebiście, ja już widzę, no. To wygląda dobrze. Mamy tutaj właśnie strój stylizowany pingwinem. Mamy tutaj te żółte wstawki. No to jak dosłownie, no pięknie to wygląda.
Składa się on z 2 gaci i z 2 kurtek. Jedna para jest lżejsza, a druga para jest, powiedzmy, cięższa, bardziej ciepła. Także jest on bardzo funkcjonalny i poza tym, że wygląda, to jeszcze się bardzo dobrze sprawuje. On Everest, you know, he had a pink suit, you know, downsuit this year. Oh, really? Yeah, pink, yeah. With some monkeys. Smoking. Because he's a monkey guy, you know, so yeah, a really cool one. Anytime we're at UG, it's really easy living there. We just, all the commercial operators, we have like an area we put up tents, we all just kind of camp there. But then we have like dining hall that's heated and hangout library that's heated and toilets and showers and all that stuff is there. So it's really chill when you're at UG. So you'll get a full tour of that. Only lacking Sherpas areas on top, you know? This is the only thing that's missing. Niesamowitym czynnikiem, który sprawia, że te wyprawy są zajebiste, moim zdaniem są ludzie. Dzień dobry, witamy was w drugim dniu Punta Sara. I went through old letters that you wrote me. Dos perros. Perra. Pani Sancheza robi nam tutaj na miejscu wszystko kieszniutko. ¿Merluza? Merluza. ¿Algo para tomar? Bebidas dos Pepsi. Pamiętam, że jak byłem dzieciakiem, no to wiadomo, że to jest takie wiesz, że wino i czuję taką aurę wszystkich takich rybnych rzeczy, że to jest coś takiego, że jak to zaleje ci żołądek, to jest taki, wiesz, no, taki dobry wywar. I czujesz, że to cię po prostu leczy, nie? Proszę, proszę. Oh yes. How are you? Very good. I'm trying to solve things out a little bit. We were supposed to do it now. I thought in 1 hour, but... Yeah, but there's a new development. As you know, we were scheduled to go in on Tuesday. We sat and had a look at the weather coming through, and this is what we're seeing. So Monday is flyable in this place here. By afternoon time, it's starting on Monday to go down, and then you can see Tuesday, Wednesday, Thursday unflyable at this stage. So we would not be able to get you guys into the camp if we waited till tomorrow to fly. Jest taki bardzo specyficzny samolot, który startuje na kołach, a ląduje później na płozach. Warunki atmosferyczne wymagane do tego, żeby ten samolot mógł bezpiecznie wylądować, no musi mieć po prostu świetne warunki. Siedzieliśmy sobie na spotkaniu z ALE i nagle zobaczyłem taką twarz. Kogoś mi ten gość przypominał. A mountaineer from Nepal has broken records by climbing the world's 14 highest peaks within 7 months. Setting a world record many didn't think possible. Everybody was laughing at me at that point. Nie można odjąć temu człowiekowi tego, że jest naprawdę bardzo silnym gościem. Pain. Well, it's temporary. I potrafi robić rzeczy w górach. K2 when I was there, and what I said was, when you think you're fully, you're only 45%. That's great. It's a Nims. You can know him from Netflix series 14 Peaks, Nothing is Impossible. I watched this, it was really nice, and actually it also like pushed me to do some Everest, some Amadablam, so thank you very much. Yes. Here we are. Yes. Thanks to you. On the mountain. Thanks to, yeah, thank you. See you on the mountain. Take care, brother. Okay. Spóźnienie. No, ty drano. Co, jak? No 3 minuty. Nie wiesz, że tutaj mamy gości, ludzi z wojska? Tutaj my trzeba być punktualnym. Jak się teraz... Odcinałem metki. żeby było lżejsze, to tak jak widzę, że tego szkoła Piotrusia. Tak? Oczywiście, tak. Ty wiesz ile ważą? Panie, taka cała garść. To są 2 liofy do niesienia. Naprawdę? Myślisz? No to tak.
O kurwa. Ja nie ucinam metek, bo później mama nie będzie wiedziała, w jakiej temperaturze przać i tak dalej, nie? Niech wszystko w 90 pierze. Sanie, którymi będą ciągnięte rzeczy. Nie, ty je będziesz ściągnął. Pracowało się na magazynie. W Holandii? Jedną rączką. Nie, w fabryce czekolady. U Charlie'ego? These Prawie. are our sleds. It's not a coffin. Yeah, it looks like it. Szymon zdecydowanie potrafi sprawić, ażeby nasze lica się rozpromieniły. Lonnie, do you know that we have the same socks? Really? You need to trust me. I'm finally on my way to all my better days. Well, it was certainly the climb of a lifetime for Knoxville native Brian Hill and blind veteran Lonnie Bedwell. We made it to the top of Everest. Thank you, everybody. To, co mnie jakoś najbardziej w życiu wkurzało, to kiedy ludzie patrzyli na mnie tylko przez pryzmat niepełnosprawności. O, biedny nie ma ręki, to z tym sobie nie da rady. Bez nogi to mu go trzeba tutaj zanieść, tu mu pomóc. Dlaczego masz takie spodnie, żeby pamiętać, której nogi nie masz? Tak, dokładnie. Specjalnie pamiętam sobie. Czerwonej nie ma, zielona jest. Jejku, ale bo to są schody, czy dam sobie radę wejść po schodach, nie? Myślę, tak, kurde, no byłem na, nie wiem, na 2 biegunach na Kilimandżaro, dałem radę, to i po schodach dam radę wejść. Nie jest tak źle, tak jak się człowiek uprze, to da radę zrobić wszystko. To głowa zdobywa biegun, nie nogi. Brak ręki, nogi, brak wzroku, czy inne choroby bądź niepełnosprawności, no one nie ułatwiają nam codziennego funkcjonowania. Masz takie sytuacje w życiu, kiedy wykorzystujesz swoją niepełnosprawność? Jasiek Mela, ty byłeś na biegunach, tak? Ja cię znam, chłopie, super. Ty, to dam ci więcej po lewym. Ale dla wielu z nas, dla mnie również, stanowią nawet taką dodatkową motywację, nie? Po prostu ja mam świadomość tego, że muszę się postarać trochę bardziej. Bardzo wielu widzów tak naprawdę Kuby, jak zobaczy film, to pierwszy raz cię zobaczy na oczy, tak? Wiadomka. Więc cię dopiero będą poznawać. Prawdopodobnie w 2004 mieli minus 10 lat. How they feel, Lonnie? Yeah, you can dance. And what's the last thing that a blind guy wants to hear when reading Braille? Don't touch. Chłopaki w biurze się śmieją, że niewidomy sobie lepiej poradził z założeniem buta niż ty. A tak, wiem. Dobra, to poczekaj. Ty no tak, śmiało, mocno musisz. Nie mów, nie. Muszę zobaczyć to nagranie, bo nie jestem do końca tego taki pewny. To wiesz co, to może druga strona. To może odwrotnie muszą być, wiesz? Że jak? Że tak? Nie albo odwrotnie, czekaj, odwrotnie. No. Właśnie. O. No dobra. Co, ty. Misiek. Oźwa, nie pojechał na biegun, bo nie potrafił butów zapiąć. Jedyne, co chcę powiedzieć na swoją obronę, to że po prostu chciałem mieć pewność, że te buty będą dobre. Like, I think that if I would choose 100% those ones. Okay. So not too much like slipping of the heel up? I think... No, I think maybe like a little bit slipping, but the other ones for sure will be... Second pair of, of socks and... Maybe... Will be fine. Very nice. My bag. Is that your bag? No, that's mine. Can you please check the dangerous good card? Be aware that you Sí, can take any yo soy no bandolero. Yo no tengo. No. 6:30. Równo punkt. W Antarktydzie najbardziej zaskakujący był ten majestat, tak? Bo biegun północny jest pełen ruchu, pełen życia w jakimś sensie. Natomiast Antarktyda jest majestatyczna, wyniosła, niewzruszona. To, co w tym krajobrazie tej wszechobecnej lodowej pustki najbardziej urzeka, to jest to samo, co najbardziej przeraża. Czyli świadomość tego, że wokół nie ma nic. Samolot leciał. Wszędzie było biało, nie było nic innego. I don't think anybody can come here and not go home
not a changed person. Zapomniałem się zamknąć, Ratrak przywozi schodki. The temperature outside is around -17 with 10 knots wind. Before stepping out of the aircraft, please make sure you have all your belongings with you and that you're wearing your gloves and sunglasses. Rzeźko, nie? Tak, ale przyjemnie, naprawdę przyjemnie. Toaletka, pierwsza klasa. Zostaliśmy przewiezieni do bazy UG i tam zaczął się nasz żywot na Antarktydzie. This is a little map showing the Union Glacier area. Jeden dzień spędzimy w Union Glacier Camp, następnie przeniesiemy się do Gold Bay Camp, które znajduje się w pobliżu kolonii pingwinów cesarskich. Wow. Przepyszne. Wow. Byłem już na jednej wyprawie w Nepalu, no i myślę, że mogę śmiało powiedzieć, że jadłem gówno. Spodziewałem się może niewiele lepszego po Antarktydzie, po Union Glacier czy obozie z pingwinami. I powiem wam, na szczęście się pozytywnie zaskoczyłem. Tak to wygląda. Bierzemy sobie talerzyk, miseczkę. I tak, dzisiaj był kurczak, rybny i ziemniary. Dobre, co? Panie. No proszę. Miam, co? Tutaj dajemy resztki rzeczy. Tutaj chyba musi woda wlecieć. Tutaj resztki rzeczy. Tutaj dajemy kubki, sztućce, talerze. Puszki musimy zgnieść i je odstawić osobno. Są też jakieś browce. Także tutaj widać, że wszystko jest bardzo zorganizowane. To, co będziecie słyszeli, to to, że Antarktyda jest pristine environment i cały czas trzeba uważać, żeby nie zostawić tutaj brudów, zanieczyszczeń. I panuje tutaj naprawdę wiele zasad. No one owns it, so when you're here, you're not under the control of any country, except you're under the control of the country you came with in the Antarctic Treaty. I na mocy tego traktatu Antarktyda służy przede wszystkim celom badawczym. W bazie codziennie mieliśmy wieczorami wykłady na różne tematy. Look at protein, the percentage. Scott took 29% protein. Everyone else took less than 11% of protein. Freeze-dried food is what we use now. I've mentioned it a few times. As mentioned, they were really, really dry and they would last for a very... Całkiem ciekawe, ale przyznam szczerze, był tak kurwa długi, tak męczący, bo też wszyscy są zmęczeni, nie? Trudno, muszę ponarzekać trochę, nie? Jest 23. Jest taka pogoda, nie? XD. I've been coming for 22 years. I've never seen a sunset. So mostly what I deal with is the sun all the time. Na samym początku byłem tym niesamowicie zafascynowany, jak to jest, że przez cały dzień jest jasno. XD, no naprawdę cały czas się tym jaram, że jest zaraz północ, a jest po prostu tutaj słońce. To nie jest tak, że troszeczkę się ściemnia. Nie. XD, jest jasno. A wszyscy już śpią, ale nie. Jest naprawdę cały dzień jasno. Słońce świeci tak naprawdę cały czas. Siemanko. Podłączyliśmy Starlinka. W miarę to działa. W miarę, bo coś tam działa,
ale ciężko jest zrobić upload niestety. Poza trudnościami technicznymi związanymi z materiałem, musiałem sobie poradzić jeszcze z trudnościami prowadzenia firmy w Polsce, będąc na drugim końcu świata. Pomógł mi w tym mBank ze swoją usługą Moje ID. Dzięki temu mogłem się logować za pomocą mojego telefonu do różnych stron urzędowych, czy nawet podpisywać ważne dokumenty za pomocą ePUAP. I takie prowadzenie firmy z drugiego końca świata może wydawać się bardzo problematyczne, a tak naprawdę jest banalnie proste. Wystarczy tylko, że wejdziesz na odpowiednią stronę, przejdziesz do logowania, a następnie wybierzesz mBank. Potem wybierasz odpowiednią opcję dotyczącą profilu zaufanego, potwierdzasz opcję kodem SMS lub przez aplikację mBank i gotowe. A ty, drogi widzu, jak już robisz się duży, no bo przecież niedorosły, to przychodzi taki moment, że trzeba czasami załatwić coś z urzędem. Wtedy z pomocą mBanku łatwo ogarniesz dostęp do stron urzędowych. Więcej informacji o usłudze Moje ID znajdziecie w linku w opisie, a my co, przechodzimy na Antarktydę. Dobra, w miarę się szybko ogarniam i trzeba iść spać, bo jutro znowu rano wstaniemy i tak naprawdę niby jest cały czas luz, niby są wakacje, niby jest chill i cały czas śpię po 6 godzin, nie? O, już jasno, haha, to znaczy, że jest dzień. Bardzo fajnie się spało. Trochę krótko. Rzeczywiście zimno. To jest butelka z moim moczem. Nic, tylko się cieszyć. To jest butelka z herbatą. Ty, zobaczmy, czy herbata ma jeszcze jakąś temperaturę. To jest całkiem ciepłe. Boże, jak to jest pięknie. OMG. Jaki macie plan? Kiedy wyjeżdżacie? Wiesz co, generalnie jesteśmy spakowani i na śniadanku jesteśmy na stand-by'u, czekamy na info odnośnie lotu, nie? Okay. Będą warunki, lecimy, nie, to czekamy. Jedna opcja i druga opcja jest dobra. Tak, dokładnie, panie, mi tu dobrze było. Jak się spało? Żarełko klawo, spało się świetnie. Spoko, nie? Tak, wiesz co, ta opaseczka na oczy, koreczki w uszy. Hi, morning. Hello. Rewelacja, naprawdę, jestem mega wyspany, także super. A po śniadanku rowerek koniecznie trzeba zaliczyć. Żeby coś tutaj przyświrować, nie? Szynki wydać. Dobrze. I hopsa. Tylko żebym później butelki nie pomylił, ale w sumie ty masz doświadczenie, więc smakuje ponoć dobrze. Nie jest źle, na ataku szczytowym nie będziesz narzekał, nie? Dokładnie. Po co dwie butelki nosić, jak możesz z jednej korzystać, nie? Miałem taką z moczem i miałem taką na picie. I to na picie tuż przed kampem 4 uciekła. Nie mogłem zostać bez butelki. I taką, proszę Państwa, butelkę z moczem, gdzie widzicie, że jest zaschnięty tutaj na bandach. Zalałem. Na samą myśl podchodzi mi. Ale tutaj mam jakiegoś agenta na rowerze. Tak, a przed chwilą dziewuszka robiła kółeczko, biegała. Ej stary, to jest przepięknie po prostu, nie? Co tu mamy nałożone? Proszę się pochwalić. Mamy jajeczniczkę, bekonik, panie. Tutaj jest takie ciasto z rodzynkami i z jabłuszkami. Serki, zaraz wędlinki wiadą, także pięknie. Sód malina, tak. Świeże owoce. Jak w domu. Czas, proszę Państwa, na pingwiny. Czas, który spędzimy z naukowcami, z osobami pasji, z najlepszymi fotografami na świecie. Cholera, ja naprawdę w ogóle nie jestem przygotowany tutaj. To musimy dać do odkażenia tripody. Tego też do odkażenia. Ciągle zmieniająca się pogoda, ciągle zmieniające się plany. Trochę duże tempo. Zawsze coś się okazuje, że jest szybciej. Ale dobrze, jak mogę narzekać, będąc w takim miejscu? Nie mogę. Rzeczywiście na te pingwiny będzie chyba taka najstarsza tutaj część całej wyprawy jechać, ale spoko, mam już fajnych tutaj ziomalki, o nic się nie martwię. Ze staruchami byłem, nie? Można by było się domyślać, że reszta grupy będzie się, nie wiem, trzymać w swoim towarzystwie, nie będą chcieli gadać z takim gołowąsem jak ja, no to jednak to nie była prawda. Każdy był dla mnie bardzo miły, rozmawialiśmy sobie naprawdę na wiele tematów. Zaczynamy tutaj naszego pingwinowego tripa, nie? Świetnie. Oczywiście. Dobrze, mamy tutaj właśnie polski akcent. Także no co? Na końcu świata.
Na końcu, dosłownie na końcu świata, nie? Dobra. Aye, Captain. Maybe not on the ship, but yeah, that's right. in the air. Yeah. Very excited. You guys all excited to go see the penguins? Yes. Yeah, it'll be good. Wylądowaliśmy, proszę Państwa, w ogóle widać pingwiny są... Promise there's going to be penguins in camp all week. You are not going to have any shortage of penguins in camp. Yes! Ja mam tatuaż pingwina. To nie jest tak, że jestem sezonowcem z sceny. Ja kocham pingwiny. A, idą do patrzcie, stoją we dwójkę. Nie no, są tak mocne. Aha, idą do nas. Chodź tu. That's the island to the left. That's incredible. I think this is the best lunch that you ever had, guys, you know? Są to ptaki. Zazwyczaj ptaki kojarzymy z raczej płochliwymi zwierzętami. Aczkolwiek pingwiny, warto zaznaczyć, nie mają predatora na lądzie. Nic im na lądzie nie grozi. Także one się w ogóle ludzi nie boją. They are very curious. They just want to come up and they'll stand and stare at you and they're kind of looking at you. They're trying to figure you out. Jak pracujesz w pokoju, to za oknem przychodzą pingwiny i sobie gadają, więc jesteście oddzieleni tylko ścianą. Because they don't have anything else to look at here. We got a lot of snow and that's it. So when there's something strange, they want to explore it. Definitely they are curious creatures. Flapping, and usually with their mouth open and their beaks, that's anxiety. And to be completely fair, sometimes they bring it on themselves. You know, you'll see them around here and they come rushing up and they're like, oh, you're so interesting. Oh, terrifying. And you're like, oh, God, you came over here, come on. They're not always their own best, judges. And so if you see penguins near you behaving like this, it's on us to remove ourselves from the situation. Obecnie znajdujemy się na Berkner Island, są to obrzeża Antarktydy. To tutaj znajduje się jedna z chyba 50 paru kolonii pingwinów. Zwierzęta w Antarktyce czy na Antarktydzie żyją na obrzeżach. Nie spotkamy zwierząt gdzieś tam w centrum, no bo raz, że nie mają co robić, dwa, nie mają co jeść albo nie mają jak się dostać. Dobrze, proszę Państwa, idziemy na nasze pierwsze spotkanie z pingwinami. Chodźcie za mną. Chodźcie ze mną. Ta kolonia się dzieli powiedzmy na dwa stada. Mają one po około 1000 i 1500 osobników. Także bardzo fajnie, mówię osobników, bo to też jest taka ciekawostka, że bardzo ciężko jest rozróżnić, czy to jest samiec, czy samiczka, aczkolwiek no, jest tych pingwinów od groma, jakby to powiedziała młodzież. Ja teraz się będę bawił, właśnie mam cały swój secik sprzętu i będziemy się bawili w fotografów National Geographic. O, fajne. Patrzcie jak słodko. Nie mogłem sobie wymarzyć lepszego zakończenia roku niż to, co tutaj się dzieje. A najlepsze jeszcze przed nami. Na pierwszy rzut oka wydają się być mega głupiutkie. Penguins are seen clumsy on land because they tend to waddle. But actually they're very, very capable on land. They walk large distances. They're able to hop up rocks. They have like duck feet. Their feet are webbed, but they have large nails at the end of their toes. Jestem stópkarzem, no ale co? Też nie jesteś? Jak widzisz taką stópkę? Nie zjadłbyś taki? And they're able to grab. So even though they do appear like they're waddling, they're very secure. I take exception. They're not really clumsy on land. They're very, very capable. Widać w nich tą
coś tam widać w tych pingwinach. Nie wiem, co to jest, ale są po prostu mega kochane, także pamiętam, że pierwszy raz jak zobaczyłem pingwiny, nie mogłem się nacieszyć. Pierwszy dzień z pingwinami za nami, tak samo jak za mną są pingwiny. Ruszamy, zostawiamy je, idziemy na kolację. Zjeść coś dobrego, odpocząć. No pięknie było. Jeżeli chcecie wesprzeć moją działalność, możecie kupić przepiękne koszulki, sprawić sobie lub waszym bliskim prezent, zakupić niesamowite koszulki z cytatem Amundsena, pierwszego zdobywcy bieguna południowego. Adventure is just bad planning, piękna grafika z pięknymi pingwinami. Nie zastanawiaj się 2 razy, tylko kup 2 razy koszulkę. Haha. Żarcie, które mieliśmy przede wszystkim w obozie z pingwinami, było przezajebistym żarciem. It's like a lasagna, or no? Kind of, yeah. It's a Greek dish, so it's just lamb and then like a creamy sauce on top. Perfect. Tak dobre jedzenie tutaj pani kucharz robi, że to przechodzi ludzkie pojęcie. Pani kucharz robiła niesamowite jedzenie i to nie tylko tak, że mieliśmy jedno danie, to była zupka, było drugie, był deser. Po prostu nie wierzę, ciasto, Nutella, cake, eggs, nuts, coś tam, gluten free, ale no nieważne, tak dobre to jest, już 3 ciasto, zjem 4, no przepyszne po prostu. Takie lekcje nam daje Jean mniej więcej co 2 dni. Jest tak naprawdę naukowcem, który tutaj siedział 20 lat na stacjach badawczych. Ma gigantyczny, przerobiony warsztat i niesamowitą wiedzę, także zaraz się tutaj będziemy wsłuchiwali w jej przemówienia i potrafi super mówić. Uważam, że to jest super, jak nauczyciel potrafi przekazywać wiedzę w sposób interesujący. Because you're from different countries and you might have the station here, and all the stations are a little bit different. Polska stacja imienia Henryka Arctowskiego znajduje się na wyspie Króla Jerzego. Góry i taka malutka stacja polarna, żółta na tle tego białego śniegu. 2 kolegów z poprzedniego zimowania zapytało mnie, na jak długo przyleciałem. Powiedziałem im wtedy, że przyleciałem na 1,5 roku. Oni odpowiedzieli, że będzie najgorsze 1,5 roku w moim życiu. Absolutnie się z tym nie zgadzam, bo było fenomenalnie i takie wspomnienie mam właśnie, że to miejsce mnie oczarowało. To jest chyba magia tego miejsca pod względem surowości, braku ludzi. Przede wszystkim to, że czuję tam wolność. Taką, że ja jestem tam sobą. Ty zdajesz sobie sprawę z tego, ilu rzeczy nie potrzebujesz tak na dobrą sprawę. Co robisz, ile kierunków studiów skończyłaś? A dziś szefem kuchni Radosław. Radosław, co dzisiaj przygotowałeś na grilla? Oprócz śniegu. Wydaje mi się, że czasami jak jest właśnie tak pełno wszystkiego, to trudno dostrzec tym wszystkim sens, a czasami właśnie ta nicość powoduje, że możemy coś zobaczyć. So here's McMurdo. This is where I work. This is a U.S. station, so U.S. taxpayers here. Thank you very much. To jest na tyle rozbudowana placówka, że tam w trakcie lata jest około 1000 ludzi. Tam są normalnie sklepy, drogi porobione. Working in Antarctica has changed how I view everything. The fact that we are exploiting our Earth at a rate that will not be reversible. We cannot deny that climate change is changing what's happening here. Najbardziej obrazowy jest ten lód, o którym się bardzo dużo mówi. Zimą jest go zdecydowanie mniej niż w poprzednich latach. Mówię tu o świeżym lodzie takim pokrywającym oceany. Lodowce też są dużo mniejsze. Antarctica is dumping more and more and more ice and water into the oceans, then the oceans start to rise. And they don't just rise right around Antarctica, they rise around the globe. Jeżeli tego nie zatrzymamy,
to w ciągu najbliższych kilku dekad będziemy mieli Wenecję nie tylko w Wenecji, ale również w Gdańsku, w Hamburgu i w Nowym Jorku. A jeżeli dalej tego nie zatrzymamy, to te miasta w przyszłości będą mogli zwiedzać tylko płetwonurkowie. This is going to affect every creature that lives here. As the sea ice is reduced, also their food source is being reduced because a lot of their food lives under the sea ice. With no sea ice, that food is going away as well. So as these birds have to adapt to a new environment due to climate change, we are going to have to learn how to adapt ourselves. And we are seeing this more and more. Właśnie się szykuję do wyjścia, żeby sobie umyć ząbki i tak dalej. Słyszę, że coś przechodzi obok mojego namiotu i to nagle coś się zesrało. Mogę podejrzewać, że to jest jeden z uczestników, ale również pewne podejrzenia trafiają na pingwiny. Chodźcie, zlokalizujmy te gówno. Wydaje mi się, że ty się zesrałeś. Tak, ty, no. I tutaj to zrobiłeś. Patrzcie, jestem w moim glow upera. Dzisiaj czuję ewidentnie potencjał na foty. Może słońce nie jest za dobre, powtarzam to, co mówią tutaj prosi. Wiecie, są takie dziadki, jak każdy z nas ma takiego wujka, który, wiecie, zajmuje się fotografią i pozjadał wszystkie rozumy, jest najlepszym fotografem na świecie, to do niego powinno trafić Grand Press Photo Award, ale nie trafiło, bo byli przekupieni ci. To właśnie tutaj każdy z nich jest taki, nie? Każdy z nich gadają o sprzęcie, jaki tu, jaka wersja, gdzie nie byli, jakiego zwierzaka nie zrobili foty. I don't think this is perfect. I don't like this dark line. Yeah. I would have rather this was behind this penguin. Yeah. Then you would have a nicer transition. So I'm very picky about that sort of thing. Here you have just this was just done with a very wide angle lens by laying down right up close. I think this might have been 11 millimeters. Yeah, 11 millimeters. And again, f/22 to make sure I had everything from here, literally this close to me, to the distance. And did you focus on the egg? Yeah, I focused on the egg. Actually, I think I focused back here, 1/3 into the frame. To make sure to get the whole thing. Because if you do focus on the egg, even at f/22, this is going to be soft. Yeah, this is going to be soft. Mogłem podłapać wiele praktyk, które stosują profesjonalni fotografowie. To było naprawdę niesamowite doświadczenie też spędzić czas w takim towarzystwie z takimi ludźmi, no bardzo ciekawymi ludźmi, bardzo inteligentnymi ludźmi oraz no też bardzo doświadczonymi ludźmi. Zobacz sam, jak pingwiny skaczą tam i siam, bo pingwiny cały świat już zna. Pingwin to fajny ptak. Pingwin to fajny ptak. Ale kurwa śmieszne. Śmieszne jesteście, kochane pingwinki. W pewnym momencie zauważyłem coś dziwnego. Pamiętałem, jak Jean nam powiedziała, że te pingwiny nie biegają. One się poruszają z gracją. I pomyślałem sobie, chwila, moment. Coś mi nie pasuje. To jest ten drugi gatunek pingwina. Nazwa jego mi wyleciała z głowy. Patrzcie, widzicie, jaka jest różnica? Z otwartymi łapami, jak biegnie. They're the funniest penguins. You know, the emperors are quiet and sedate and stately, and the Adelies are just crazy, and they seem to have a lot of fun. Najkochańszy na świecie wariatek. Gdzie jesteś? Gdzie są twoi glisy? Gdzie są twoi krewni? Czemu się tak oddzieliłeś od stada? Świrze. Ja mam taką teorię, że te pingwiny czasami banią w statek i im się ten kompas zmieni i płyną sobie gdzieś indziej. Na plaży w Australii pojawił się pingwin cesarski z Antarktydy. He didn't realize he was going in the wrong direction, or whether he was going in the wrong direction for a purpose. Because animals can't colonize new areas unless they explore. Well, maybe he's an explorer. Kuba Patecki jest wielkim fanem filmów właśnie o tym, że pingwiny potrafią nagle odejść. Twierdzą, że idą sobie w silną dal.
Mówi się o nim, że on ma depresję. Czemu ten pingwin idzie w stronę gór? Czemu ten pingwin idzie w stronę otwartego lądu, gdzie wiadomo, że no po prostu umrze, bo nie znajdzie tam jedzenia. Ma on w sobie pierwiastek tego, co miał Krzysztof Kolumb, tego, co miał Vasco da Gama, czy inni odkrywcy i po prostu niczym wiking wyrusza w nieznane morze w poszukiwaniu nie wiadomo czego. Może to jest miłość, może to jest lepsze, może są to lepsze warunki życia. Być może dzięki takim jednostkom po prostu polecimy na Marsa albo gdzieś indziej. He's lost, yes? He is lost. He has exited the gene pool. Do you think he will find his way back? Maybe, maybe not. Okay. He's found his way to us. The closest colony is about 50 kilometers. Oh, that's sad. Let's take him. He probably wants to go with you because you look like him. Yes. Mamy godzinę 1:20, nie? 1:20. On ci zaraz wyściskał tej świrusie, ty. Brr. What a nice idea to get a tan, yes? Oh, it's pretty awesome. Wear sunscreen. But be careful. Yeah. Strong sun. We were curious, what are you guys doing? Are you setting up the new tent or something like this? But then it's just like for chill, yes? Yes. When this is up, the camp is done. So now the camp is done. I'll take it down again in 4 days. That's what he said. Oh, here we have the entire colony. You gotta be kidding. Again, not perfect because That's What are the most popular ways to spend free time at a research station? Oh, at the research station in McMurdo, people are working a shift. And so the time off is spent either at the coffee house playing games, card games, or drinking or talking. Sometimes they play computer games. Oczywiście, jeśli jest fajna grupa, jest duże zainteresowanie ze strony ludzi na jakieś aktywności, to mija zupełnie łatwiej, tak luźno. Miło! Wysokie! A tu kurczaczek z grilla! W opracowaniach naukowych występuje coś takiego jak syndrom trzeciej ćwiartki. Antarktydę można kochać, jednocześnie nienawidzić. Nie mamy gdzie odreagować naszych emocji. Nie ma kina, nie ma teatru. Nie możemy chodzić na dobrą sprawę sami gdziekolwiek. Jesteśmy zmuszeni żyć w grupie. Emocje w nas buzują. Dochodzi monotonia pracy, monotonia miejsca. But you must do this work every day, otherwise the data will not be consistent. And that doesn't bother me either. For some reason, it must be I'm suited for this work. Not everybody is suited for this work, and we have had people join our team and not come back. Jak ci się nie podoba, nie wyjedziesz stamtąd, no bo nie ma takiej możliwości, żeby ktoś po ciebie przyjechał. Nie ma pociągów, do którego wsiądziesz i sobie pojedziesz, samolotu. To taka świadomość tego jest bardzo trudna dla człowieka. Proszę Państwa, tu jest tak pięknie. Powiem Wam, że właśnie jak jesteśmy na safari, no to wtedy wiecie, te zwierzęta uciekają, albo masz chwilkę tylko, żeby dosłownie zrobić ujęcie i później już jest lipsztyk. Tutaj one podchodzą do ciebie, są ciebie zainteresowane. No jest to po prostu piękne, nie? Knurze, kubasie, ty. Patrz, jak się spas. Jesteś z siebie dumny? No oczywiście, że jesteś. Też jestem z siebie dumny, że się spasłem. Ty zostaw go, nie ruszaj, zabijesz dziecko. Twardy to już może pożegnać z robotą na stałe, nie? Ja takie coś robię, nie? Albo patrz. A tu jeszcze takie coś bym zrobił. W ogóle, ale to już się ludzie zestrają, powiedzą, że AI używam, jak takie ujęcia robię. National Geographic, hello, yes, no problem, no problem, lots of money, no problem, we work. No,
I know how to record. Manual focus, autofocus, see. Takie życie, nie? Nagrywa się, chłopaki mają f***oty teraz z wybieraniem materiału i co? Pingwin macha, tak, mają dużo. To jest twój stary na wersalce w sobotę o 12, nie? Patrzcie, otwiera buzię, żeby zostało nakarmione. A stary mówi, nie ma żarcia. Cześć. Fajnie jesteś. Tak sobie myślałem, że kurde, ale szkoda, że nie żyjemy w czasach, gdzie są dinozaury. Przeszkadzam ci? Dobra, możecie stąd pójść, bo ja sam stąd nie pójdę. Nie jestem twoim tatą. No i gdzie zgubiłeś starego? Jezus Maria, no nie wróci z mlekiem chyba. Very small. Probably just one of the... No, I'm recording you. You can continue. He is very small, probably. Very small, probably just one of the last chicks to hatch this year. Okay. Those are, I think, the hardest, yes? It's gonna be the hardest for him to survive. He might not make it. Z jednej strony pingwiny, z jednej strony bawimy się, relaks, wszystko fajnie, aczkolwiek no czuć presję. Czułem presję nadchodzących wydarzeń, czyli i biegunu, i Winsona. Wiedziałem, że nie mogę odpuścić gardy, wiedziałem, że nie mogę się za bardzo rozluźnić, ponieważ przede mną dwie naprawdę bardzo wymagające wyprawy. Także było to dosyć uciążliwe i ciężko było mi się zrelaksować w 100%, ponieważ wiedziałem, że dzień ostateczny i Armagedon jeszcze nadejdą. Zimno, ja pier... Dni mijają powoli. Pierwsze dni były zajebiste, ale teraz trochę mi się tutaj mniej podoba ze względu takiego, że po prostu zaczynam się stresować wyprawą, Vinsonem i tym wszystkim. Kurde, żerę tutaj żarcie, oglądam pingwiny, siedzę na dupie, robię zdjęcia, wszystko jest fajnie, ale jakoś tak nie potrafię odpoczywać. Trzymajcie stopy za darmo. Oj, nie są zbyt piękne. Ale jakoś nie potrafię odpoczywać, jak wiem, że zaraz będzie napierdzielanka. W ogóle tak tutaj długo już leżę w tym namiocie, że ciężarem swojej dupy wyryłem ziemię w śniegu i mam gniazdo XD. Wow, ale co to zrobiłem? Ja p***dolę, National Geographic. Wow. Dobrze, proszę Państwa, nie samymi pingwinami człowiek żyje. Okazało się, że również koło naszej kolonii znajdują się foki. So please tell us if you want to go to the seals. Czasami mi się mogło wydawać, że pingwiny mogą być trochę nudne, no bo tak naprawdę dużo się tam nie dzieje. To dopiero foki są tutaj bossami, jeżeli chodzi o leniuchowanie, w ogóle nie ruszanie się. Once every 3 or 4 years you might see one go. Yeah, but that makes such a good photo. It does. Przyznam szczerze, że udało mi się zrobić fajnych parę shotów, z których jestem bardzo dumny. Na przykład na takie jedno ziewanie trzeba było czekać pół godziny. W pewnym momencie po prostu się położyłem na ziemi i zasnąłem sobie, zrobiłem sobie taką 10-minutową drzemkę. Ewa, wiesz jak się nazywa foka bez oka? Nie wiem. Fy. Zadał mi jeden z was, Urwisy, pytanie. No i ja oczywiście pomyślałem sobie, gościu, czemu mnie trolujesz? Yeah, I'm sorry. It's true. Well, I mean, you're dressed up like a penguin. Oh, no. Get you a little closer. I like new experiences, but I don't know if this is not a little bit that too. may have crossed the line. Wracam inny obiektyw, no ale co? Jest jasno, są pingwiny i te rzeczy są tutaj pewne. Tylko jedno powiem, w końcu piękna. Gather together and let them all know we're here together. 7 dni
nawet nie wiem czy nie 8, z tymi przepięknymi zwierzątkami. I cieszę się, że podjąłem koniec końców tą decyzję, że chciałbym pojechać na te pingwiny, mimo tego, że kosztowało to dosyć drogo, dlatego kupujcie koszulkę w preorderze. Czas się zabrać za trudniejszą część wyprawy. Przed nami, proszę Państwa, biegun oraz Mount Vinson. Ten to tutaj ma miejsce w pierwszym rzędzie. Nie dobierzemy razem z nami i robimy z niego bigos. Było w pół zimno. Dużo trudniej niż myślałem, nie? Przed chwilą mi pociekła łezka, ale bez sensu, bo tylko zamarznie i będzie jeszcze zimniej.